Grzegorz Kusz i przyjaciele. Tak nazywa się wydarzenie, które organizujemy już 2 grudnia. W ubiegłym roku bilety wyprzedały się po kilku tygodniach od ogłoszenia. W tym roku chcemy wejść na kolejny poziom i organizujemy dla Was całodniową konferencję. Będziemy mogli posłuchać wiedzy ekspertów, wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami i współtworzyć tę niesamowitą atmosferę. Weź udział już teraz i zarezerwuj miejsce w najniższej cenie. Link znajdziesz poniżej. W marketach nie ma dobrego żywienia, to gdzie mamy kupić to dobre żywienie? Ja się z tym nie do końca zgadzam. To mięso i te warzywa z marketu są dużo lepsze niż przetworzona żywność, która jest tam na półkach. Mam tą sytuację zdrowotną, którą nie chcę, obejrzę film i jutro już tak powinno być. Czyli na co wymienić tą przetworzoną żywność? Chłoną tam wiedzę na temat żywienia, ale mało rzeczy wprowadzają w życie. Występowanie depresji, nerwicy lękowej. Sauna jest dla naszego organizmu symulacją gorączki. Tam super suplementy spółka ZOO, nie wiadomo kto jest tam w zarządzie, jakiś słup i może sprzedawać mąkę zamiast magnezu. Trzeba się nawadniać, trzeba się nawadniać, ale prawie nikt o to nie dba. Suplementy, które mają rozwiązać problem, który nie wynika z braku suplementów. Przestać rozrzucać pieniądze na jakieś niepotrzebne nam produkty, wydawać na fast foody, na jakieś pierdoły za przeproszeniem. Taka woda po prostu lepiej nas nawadnia. Iść w kierunku naturalnego chowu zwierząt. Nie uważam, że był jakiś jeden model żywienia, który powinni stosować wszyscy na całym świecie i to było optymalne. Kwestia suplementów wydłużających życie? Gościem dzisiejszego odcinka jest Mateusz Ostręga, absolwent 1. stopnia studiów na kierunku dietetyka. Od najmłodszych lat nie był fanem podążania utartymi ścieżkami. Specjalista kojarzony z dietą ketogeniczną, mający na swoim koncie współpracę z wieloma trudnymi przypadkami zdrowotnymi, jak i sportowcami. Jednocześnie uważa, iż żywienie jest zaledwie częścią zdrowego stylu życia. Założyciel pierwszego w Polsce centrum dietetycznego skupiającego się na dietach niskowęglowodanowych. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Mateusz Ostręga. Cześć Grzegorz, witam serdecznie. Cześć Mateusz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... No właśnie, o czym? Myślę, że tutaj tematów byłoby wiele, ale na czymś się musimy skupić, od czegoś musimy zacząć. No i może taka pierwsza myśl, którą mam w głowie, to taka, którą rzucę, że bardzo duża jest moda na kwestie zdrowotne, na suplementacyjne i na takie nawet prześciganie się, taką rywalizację w mediach mainstreamowych, ale też w social mediach, czyli my również jako jednostki uczestniczymy w tym, żeby przeciągać tą linę, o tak to ładnie powiem, żeby przeciągać tą linę związaną z dietą i z tym, co jest lepsze, nie? Jedni przeciągają i mówią, keto jest lepsze, inni mówią, niskowęglowodanowe jest lepsze. Ktoś mówi frutarianizm, czyli jedzenie tylko tego, co spadnie z drzewa. Ktoś mówi, że wege już jest niemodne. I można by tutaj pewnie wymieniać mnóstwo innych rzeczy. Jak ty to widzisz w ogóle? W którym kierunku to idzie? Czy da się to jakokolwiek określić? No bo pewnie ten cały wyścig też jako obserwator, jako uczestnik tego rynku też widzisz. Czy masz jakieś predykcje, to jest ładne słowo, modne ostatnio, w którym kierunku to pójdzie i czy jeszcze wiele nie odkryliśmy? W ogóle na początku takie ogólne pytanie, jak ty to widzisz, jak obserwujesz i dlaczego tak jest? Ja jestem kojarzony przede wszystkim z żywieniem niskowęglowodanowym i dietą keto, więc teoretycznie mocno optuję za jedną z tych dróg, ale w rzeczywistości patrzę na to w taki sposób, że uważam, że wiele z tych modeli popularnych żywienia może znaleźć u różnych osób swoje zastosowanie. Bo mamy różną genetykę, mamy różne predyspozycje metaboliczne i uważam, że niektórzy mogą się świetnie czuć na dietach niskowęglowodanowych i staram się współpracować z osobami, które czują się na nich świetnie, ale też zdarza mi się prowadzić ludzi, którzy jedzą więcej węglowodanów na przykład, albo którzy jedzą dużo mniej mięsa i produktów zwierzęcych, bo wtedy czują się lepiej. Więc staram się nie szukać złotego grala, bo uważam, że takiego nie ma. Wydaje mi się z mojej praktyki, że dzisiaj przy tym trybie życia w Polsce siedzącym, gdzie większość osób jednak nie ma dużo aktywności, mamy dużo stresu, niskowęglowodanowe żywienie dla większości osób jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale nie jedynym. Nie jest tak, że każdy powinien na nim być. Bardzo często są takie konflikty, które wynikają na przykład z tego, że promujemy jedną dietę, która jest dobra dla osób siedzących, a osoby, które aktywnie trenują, mówią, że to jest bzdura, bo faktycznie dla nich ta dieta nie jest optymalna. Więc nie uważam, że był jakiś jeden model żywienia, który powinni stosować wszyscy na całym świecie i to było optymalne, bo nawet w Polsce nie uważam, żeby jeden model żywienia był dla każdego, a gdzie nam się zmienia szerokość geograficzna, gdzie dochodzą inne lokalne produkty, to już całkiem się ta sytuacja, prawda, zmienia. Chociażby w Skandynawii nie mamy za bardzo dostępu do świeżych owoców i warzyw, prawda, więc tam ciężko być weganinem, który je produkty sezonowe. Z drugiej strony gdzieś bardziej na równiku mamy dużo większą dostępność owoców tropikalnych i prawdopodobnie tam też można ich jeść więcej. Tam też te osoby prowadzą dużo aktywniejszy tryb życia często i sytuacja wygląda w taki sposób.
Mi się wydaje, że polaryzacja będzie zachodziła, czyli w rzeczywistości będzie coraz więcej zwolenników diet wegańskich, coraz więcej zwolenników diet bardzo mięsnych, gdzieś tam diety keto, diety carnivore, bo jakoś tak to społeczeństwo nam się polaryzuje na wielu płaszczyznach, na politycznej, na każdej innej i wydaje mi się, że na tej płaszczyźnie dietetycznej też ta polaryzacja będzie następowała. Natomiast ja poniekąd jestem po którejś stronie barykady, ale dlatego, że u mnie dieta keto i żywienie niskowęglowodanowe się świetnie sprawdziło. Tak naprawdę ja mówię o tym, że uratowało mi życie poniekąd, bo miałem duże problemy zdrowotne, z których mnie wyprowadziło. No i poniekąd dlatego, że mi to pomogło, to ja w tym się wyspecjalizowałem i staram się w tym kierunku ludzi prowadzić. Ale nigdy nie jest tak, że przychodzi do mnie osoba, do której ja dochodzę do wniosku, że dla niej to nie będzie dobre żywienie, a mimo wszystko na siłę ją wprowadzam. Wolałem wtedy odesłać do kogoś innego, kto specjalizuje się na przykład w innym żywieniu, na przykład w żywieniu wegetariańskim czy wegańskim. No to takie pytanie mi się urodziło w głowie, bo bierność jest ogromna w kwestii na przykład inwestycji. O polaryzacji już może nie mówmy, bo to faktycznie na wielu płaszczyznach występuje, ale wiem, że sporo osób interesuje się tym, żeby swoje pieniądze dobrze ulokować, żeby więcej zarabiać, żeby nadwyżki inwestować bezpiecznie i żeby rozumieć, w jakie aktywa te pieniądze idą. Więc to jest ważne, ale tej wiedzy, mam wrażenie, w kwestii inwestycji jest coraz więcej, a tej bierności też jest coraz więcej, bo ludzie już nie wiedzą, bo oni już nie wiedzą, że tych filmów jest tyle, jeden mówi tak, drugi mówi tak, trzeci mówi tak, no i to jest prawda, no bo u niego przecież to działa, u tamtego działa to, ten rozumie kryptowaluty, ten coś innego, no i tam to działa. I teraz pytanie, przechodząc na ten grunt jedzenia, diet i zdrowia, od czego właśnie zacząć? Bo kiedyś słyszałem, że bardzo szerokie badania krwi, na przykład zrobienie sobie takich naprawdę bardzo szerokich badań, wszystkiego, co jest możliwe, przebadać sobie swój organizm i tam nam wyjdzie, jakie my mamy predyspozycje, w którym kierunku powinniśmy się interesować. Że to, że jest moda na keto, czy na weganizm, czy jeszcze na coś innego, to nas nie powinno interesować, bo właśnie tak jak powiedziałem na początku, my jesteśmy indywidualnym organizmem i żyjemy w Polsce. Tutaj w takich warunkach mamy dostęp łatwiejszy czy trudniejszy do jakiegoś jedzenia, no i powinniśmy najpierw sprawdzić, czy to jest dobry kierunek, no bo jakoś trzeba zacząć, zostawić te wszystkie YouTube, książki i powiedzieć, okej, ja jestem osobnym bytem, być może mój kolega je mięso i super, a może ja nie będę się dobrze czuł, jakoś to muszę sprawdzić. Czy krew, badania, czy to jest początek, czy jeszcze coś innego? Właśnie zacznę od czegoś innego, bo powiedziałeś o tej polaryzacji względem inwestycji, to jest super przykład, bo zanim pójdziemy w inwestycje, to możemy, i zanim zaczniemy się zastanawiać, czy złoto, czy kryptowaluty, to możemy zrobić jedną rzecz dla naszych finansów, przestać rozrzucać pieniądze na jakieś niepotrzebne nam produkty, wydawać na fast foody, na jakieś pierdoły za przeproszeniem. I w żywieniu możemy zrobić to samo. Zanim zaczniemy decydować, czy dieta wegetariańska, czy keto, możemy przestać jeść syf za przeproszeniem. Możemy przestać jeść przetworzoną żywność, możemy przestać jeść słodycze, gotowe ciastka, taką żywność, co do której, nieważne czy ktoś jest na diecie wegańskiej, czy na diecie keto, zgodzi się, że to jest żywność, której nie powinniśmy raczej zjadać, jeżeli chcemy być zdrowi. No to o tym się trąbi, ale to powiedz, jak to zrobić jeszcze? Bo wiemy, że powinniśmy z tego zrezygnować. Jak to zamienić? Bo często się mówi, że trudno jest zrezygnować, łatwiej jest zamienić, no bo organizm wie, że coś dostał innego w zamian. To fakt. I wtedy już łatwiej nam przychodzi to, kiedy się zdecydujemy na jakiś model żywienia i faktycznie badania krwi nam w tym mogą pomóc, ale nie dadzą nam ostatecznej odpowiedzi, który model żywienia będzie dla nas najlepszy, dlatego że jeżeli w badaniach krwi wyjdzie nam coś źle, to na wielu modelach żywienia możemy je poprawić. Czyli w wielu przypadkach rozwiązaniem będzie zastanowienie się, których z tych modeli jest dla nas bliższy. Czyli na przykład, czy ja lubię jeść mięso, czy lubię jeść steki i karkówkę, czy może jednak wolę sałatki, dużo warzyw i gdzieś w tym kierunku postarać się zacząć zgłębiać temat danej diety. Nie, bo uważam, że w dużej mierze na początek to preferencje nasze żywieniowe będą najlepszym predykcją tego, jaką chcemy dietę wybrać, jaki model żywienia chcemy wybrać na początek i jak się żywić. Czyli na co wymienić tą przetworzoną żywność? Na to, co nam najbardziej smakuje, bo nie ma nic gorszego, jak na przykład pani, która nie lubi mięsa, a ja jej bym na siłę chciał wciskać jedzenie karkówki codziennie. Nie? To nie wyjdzie, to nigdy się nie uda, i więc to jest bez sensu. Dlatego zastanowienie się, które produkty lubimy, ale z nieprzetworzonych produktów, czyli czy bardziej owoce, warzywa, czy bardziej mięso, jakieś produkty mleczne, i pójście w tym kierunku, wymienienie tych produktów przetworzonych na to będzie bardzo dobry pierwszy krok. Dostajemy od Was coraz więcej pytań w kwestii inwestycji w zdrowie. Dlatego mamy dla Ciebie poradnik zdrowia, który jest zbiorem wiedzy o tym, jak prosto i tanio poprawić nawyki zdrowotne. Stworzyliśmy go wspólnie z gośćmi wywiadów. Kliknij w link poniżej i zamów poradnik promocji. Zostaniemy jeszcze, Mateusz, przy tym jedzeniu, o którym wspominałeś, że na początku, zanim wybierzemy sobie to, w którym kierunku pójdziemy, musimy zastanowić się i zrobić sobie może taki audyt, może nawet tego, gdzie my jesteśmy.
Przy finansach jest przecież to samo, że zanim pójdziemy gdzieś, to musimy sobie zrobić audyt, powiedzieć ok, taka spowiedź finansowa, taka prawda, biała kartka, co mamy, co jest realnie nasze, co jest na kredyt, czyli znowu aktywa, pasywa, co mamy, ile zarabiamy, może nie wiemy ile zarabiamy i myślę, że w żywieniu jest to samo, czyli realnie. Ja pamiętam jak zaczynałem na siłownię chodzić i mój trener Mateusz mi powiedział też, spisz sobie, co ty tak naprawdę jesz. Pamiętam, że z Arkiem, z wcześniejszym trenerem, dokładnie było to samo, czyli spisz dokładnie, co jesz. Wszystko po kolei, nawet jak gumę żujesz, nawet jak jakieś cukierki między posiłkami, szczególnie te przegryzki, musisz mieć wszystko zapisane. I przez ten tydzień, który teraz będzie, nie zmieniaj tego trybu specjalnie, żebyś mi napisał, jaki jest idealny, tylko realnie żyj normalnie, jak żyłeś. Jak podjeżdżasz na stację, kupujesz hot doga, zapijesz to Fantą, no to tak musisz napisać, no bo z czegoś to wynika. No i powiedz mi, no właśnie, jeśli mamy się tym żywieniem zacząć zajmować, no to jak wchodzimy do marketu, no bo po prostu ten market jest najbliżej naszego domu albo jest Żabka, to nie udawajmy, że nagle ty nas pytasz, albo oglądają nasi widzowie ten film, mówią okej, to ja teraz do rolnika będę jechał i będę udawał, że przez te 20 czy 30 lat wcześniej zupełnie inaczej się odżywiam. Czy mamy zrezygnować całkowicie z marketowego jedzenia, czy jest coś, co w tych marketach, czy w tych wielkich sieciach jeszcze jest nadające się do jedzenia? Takie pytanie może wprowadzające. Do głównego pytania zaraz przejdę, ale zainspirowałeś mnie właśnie tą historią o dzienniczku, bo tak często jak kiedy zaczynamy współpracę z kimś indywidualną, to zawsze dostaję na początek właśnie taki długi wywiad do wypełnienia oraz dzienniczek żywieniowy do wypełnienia. I bardzo często słyszałem o tym, że ile refleksji to wzbudziło, że ktoś na przykład nie zastanawiał się nad tym, ile je posiłków dziennie, bo zwykle kiedy kogoś zapytam, ile jesz posiłków dziennie? No 3. Ale serio, ile jesz posiłków dziennie? Kiedyś się zastanowi, wychodzi, że 7, bo każda przekąska, jeżeli będzie liczona jako posiłek, to wychodzi, że je 7 razy dziennie, 8 razy dziennie. Potem jakieś ciastko wpadło, jakaś przekąska, batonika sobie kupił na zakupach i zjadł od razu podczas zakupów. I nagle się okazuje, że tych posiłków 7. Ile wody pijesz? Co pijesz w trakcie dnia? W wywiadzie jest takie pytanie. I nagle się okazuje, kurczę, piję tylko pół litra wody i w ogóle to piję więcej kawy niż wody. No słabo. Więc bardzo często ta refleksja, faktycznie to co powiedziałeś, ten audyt jest świetną sprawą, czyli zrobienie sobie sumiennego spisania tego, co jemy, bo może się okazać, że ktoś nawet je dobre śniadanie, je tam jajecznicę i trochę warzyw do śniadania, na obiad je całkiem nieźle jakiegoś steka czy podroby i to jest super, ale w międzyczasie wpadają 3 posiłki z batonikami, jakimiś croissantami i innymi... Czy co, kawa z Prince Polo nie jest dobrym rozwiązaniem? Niekoniecznie. Może raz na jakiś czas, ale jeżeli to jest fundament naszej diety, to dzieją się bardzo złe rzeczy. Więc audyt żywieniowy, świetna w ogóle nazwa, bardzo zachęcam, żeby każdy to sobie zrobił, jeżeli ktoś chce zacząć, jeżeli ktoś się zastanawia, czy ja się źle odżywiam, czy ja się dobrze odżywiam, w sumie nie wiem, można to sobie spisać i zwykle jak to spiszemy i sami na to zerkniemy, nawet jak nie mamy zaawansowanej wiedzy żywieniowej, to już to wystarczy, żeby dojrzeć, że tam jest dużo luk. Teraz przechodzimy do marketu, bo to jest temat bardzo kontrowersyjny i ja prowadzę kanał na YouTubie na temat żywienia i tam bardzo często pojawiają się takie komentarze, że ale w marketach nie ma dobrego żywienia, to gdzie mamy kupić to dobre żywienie? Ja się z tym nie do końca zgadzam. To znaczy, oczywiście w marketach żywność jest niższej jakości niż jeszcze wiele lat temu, szczególnie od rolnika. Co nie zmienia faktu, że gdzieś musimy dokonywać tych wyborów. I teraz, czy w warzywach i owocach dostępnych w marketach są pestycydy? Tak. Czy mięso dostępne w marketach jest dużo gorszej jakości niż mięso, które dostaniemy od rolnika, który krowy pasł na trawie przez cały rok i ewentualnie dokarmiał sianem zimą? Tak, jest gorszej jakości. Czy ostatecznie to mięso i te warzywa z marketu są dużo lepsze niż przetworzona żywność, która jest tam na półkach? Tak, jest 1000 razy lepsze. I najważniejsze pytanie, czy jesteśmy w stanie na tych produktach nieprzetworzonych, które nie są idealne, uzyskać poprawę zdrowia i uzyskać dobre wyniki krwi, dobre samopoczucie? Jesteśmy. I ostatecznie to jest odpowiedź, która sprawia, że na nieidealnej żywności wciąż jesteśmy w stanie poprawiać swoje zdrowie, poprawiać swoje wyniki krwi, poprawiać swoje samopoczucie. I czy to nie jest najlepszy dowód na to, że to działa? I ja się zgodzę, że najlepiej by było, Grzegorz, jakbyśmy wszyscy mieli dostęp do mięsa karmionego od krów karmionych zieloną trawą, własny ogródek z warzywami i owocami i tym się tylko żywili. Ale to dla większości osób jest niemożliwe. Coś musimy wybrać. Moje doświadczenie pokazuje, że na tych produktach dostępnych w marketach, szczególnie kiedy się zastanawiamy, które produkty są ok, które nie. Na przykład wybierzemy sobie kurczaka, który był na wolnym chowie, bez antybiotyków, a nie taką najtańszą pierś z kurczaka, która miała dużo antybiotyków, miała żywność GMO, prawda, paszę GMO i tym podobne rzeczy. To już jest krok do przodu. I teraz, kiedy ja widzę u moich podopiecznych, czy u ludzi po prostu, którzy poprzez edukację, którą ja się dzielę w materiałach, piszą o tym, że zrzucili 30 kg, że pozbyli się nadciśnienia, że poprawili swoją glikemię, czyli poziom cukru nagle ze 120 na czczo spadł do 90, to ja widzę czarno na białym, że to działa. I jest możliwe, że te pestycydy, które są w warzywach, po iluś tam latach
po 30, po 40 doprowadzą do jakichś problemów zdrowotnych. Tylko co mamy z tym zrobić, nie? Co mamy z tym zrobić? Jeżeli jesteśmy przed wyborem kupienia przetworzonej żywności w markecie, a kupienia nieprzetworzonej żywności w markecie, która nie jest idealna i musimy coś wybrać, to wybierzmy to, bo wciąż na tym jesteśmy w stanie osiągać bardzo dobre rezultaty. Jeżeli do tego dorzucimy dodatkowe czynności, takie jak aktywność fizyczna, jak na przykład chodzenie na saunę, jak dorzucenie sobie zimnych kąpieli, czy to naturalnie, czy pod prysznicem, dorzucimy czasem pewną suplementację, która ma też wspierać nas w różnych okresach, to jesteśmy w stanie na tej nieidealnej żywności osiągać naprawdę wspaniałe rezultaty i bardzo długo być w dobrym zdrowiu. Mnóstwo wątków rozpocząłeś, więc może przyczepię się tego, który najbardziej mnie rozgrzał, tak powiem obrazowo, bo wczoraj na saunie byłem, bardzo lubię. To może podrążmy troszkę ten temat sauny, dlaczego on jest tak ważny i dlaczego tak mało się mówi o tym, że jest to fajne, bo ludzie mówią, a tam jest za ciepło, to ja tam nie idę. I to jest jedynie przez wielu uznawane jako coś, co jest takim relaksem, jak po prostu jacuzzi. Wchodzę i siedzę albo siedzę w saunie. Dlaczego to jest tak ważne? Moja perspektywa na temat sauny zmieniła się w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że sauna jest dla naszego organizmu symulacją gorączki. Bo gorączka to jest, nad tym się rzadko zastanawiamy. Gorączka, bo ludzie też dzisiaj traktują gorączkę jako nieprzyjemny efekt uboczny, który trzeba najszybciej zbić lekami. Natomiast gorączka jest genialnym mechanizmem naszego organizmu, który mobilizuje nasz układ odpornościowy do pracy z patogenem i jeszcze stwarza nieprzyjemne warunki dla patogenu, żeby nie za bardzo sobie mógł w nich poradzić. Czyli gorączka jest takim naszego organizmu mechanizmem obronnym, który ma nas naprawić i co ciekawe, nie chodzi tylko o stricte zakażenia, które występują tu i teraz, a na przykład badania pokazują, że gorączka, czyli podwyższona temperatura ciała, fenomenalnie zabija komórki potencjalnie nowotworowe. A nawet nowotworowe, bo są takie terapie, które polegają na punktowym udzielaniu ciepła w miejsce, gdzie jest komórka nowotworowa. I kiedyś się zacząłem zastanawiać na przykład, jak to, że dzisiaj każdy zbija gorączkę, jak ma tylko 37 stopni, wpływa na to, że mamy coraz więcej nowotworów. W sensie nagle zabraliśmy sobie jeden z mechanizmów genialnych, który powodował, że te komórki nowotworowe na wczesnym etapie już były wybijane. Zabraliśmy sobie też inne mechanizmy, takie jak post, na przykład, którego dzisiaj prawie nikt nie stosuje, bo jemy cały czas. Kiedyś występował naturalnie, bo nie mieliśmy żywności. Nagle się okazuje, że dużo tych mechanizmów, które nas trzymały w zdrowiu, dzisiaj sobie zabraliśmy. Więc sauna jest fenomenalna, bo najbardziej znana jest z tego, że wspiera nasze zdrowie układu sercowo-naczyniowego. I tak faktycznie jest, bo nasze tętnice, nasze żyły, kiedy są wystawione na tą skrajną temperaturę, to się uelastyczniają, zwężają się, zwężają się pod wpływem zimna, kiedy na przykład łączymy to z zimnem, to się rozszerzają, naprawdę dzieją się fenomenalne rzeczy. Badania ze Skandynawii, bo tam są bardzo popularne ciepłe kąpiele czy też sauna, pokazują jednoznacznie, że zdecydowanie ma to bardzo dobry wpływ profilaktyczny na pojawienie się chorób układu sercowo-naczyniowego. Więc pod tym kątem fenomenalna sprawa. Ale ważne jest to, że też mocno wzmacniamy naszą odporność. W tym sensie, że jesteśmy w stanie na wczesnym etapie wybić potencjalnie niebezpieczne dla nas patogeny. Także naprawdę sauna fenomen, dlatego że symulujemy gorączkę, która ewolucyjnie jest bardzo ważnym mechanizmem dla naszego ciała. Polecamy saunę wszystkim, którzy lubią, a nie stosują z jakichś względów, a tych, którzy jeszcze nie znają tematu, no to polecamy zgłębić. Drugi temat, który gdzieś tam się pojawił jeszcze wcześniej, związany z tym, że ja mam takie wrażenie, nawet już pewność, jak obserwuję społeczność. Ja często mówię, że jestem takim socjologiem, nie po studiach, tylko po prostu z praktyki. Obserwuję ludzi i wyciągam sobie swoje wnioski. I pierwszy wniosek, który chciałbym tutaj teraz powiedzieć, to żyjemy w takim społeczeństwie fast. I ono nie tylko chodzi o jedzenie, że fast foody, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zamawiamy na aplikacji, często nawet na aplikacji zamawiamy fast foodowe jedzenie, które nam przyjeżdża do domu, nie dość, że jemy źle, to jeszcze nawet nie idziemy po to jedzenie, tylko nam to przywożą do domu, to jest pierwsza rzecz. No mamy fasta randki, tak, że dzisiaj te społeczeństwa są takie, że ja się jeszcze przecież nie będę teraz jakoś organizować w rodzinę, no bo przecież nie wiadomo, co mnie spotka, może za 20 lat. Także czekam na to wszystko i fast randki, fast finanse, tak bym to powiedział, że wszyscy chcą być, jeśli ja mam sytuację finansową złą, to ja chcę jakiś przecież film szybki, który zmieni moją sytuację. Kryptowaluty przykładowo było takim miejscem, gdzie ludzie, którzy ogarniali to od lat, bardzo szybko mogli się wzbogacić i ktoś, kto to obserwował z boku, mówi, czyli tam jest taki święty gral, złoty gral, który da mi możliwość zmiany mnie w milionera w 2 dni. No i przyzwyczailiśmy się, że również w jedzeniu tak ma być. Czyli ja obejrzę Mateusza, Grzegorza, no i przecież mam tą sytuację zdrowotną, którą nie chcę,
obejrzę film i jutro już tak powinno być. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko musi być zrobione szybko, a wiemy, że tak się nie da, że to musi być droga. No to zapytam o to, które elementy w tej naszej zmianie zdrowotnej, w tych przyzwyczajeniach są proste, ale są najważniejsze, albo dają nam taki realną zmianę, którą zauważymy szybko. U mnie, to może powiem, u mnie dużą zmianą była woda, której ja nigdy nie piłem. Dostałem kiedyś pytanie, ile ty pijesz wody dziennie? I mnie to pytanie w ogóle zdziwiło, bo uznałem, że pytanie jest źle zadane. Jak to dziennie? Ja powiedziałem, że piję pół litra. I ktoś, kto mnie pytał, nie pamiętam, mówi, aha, to pół litra dziennie, a ja wypijałem pół litra tygodniowo. Okay. Bo wiedziałem, że w samochodzie mam taką jedną butelkę, kupowałem ją na stacji we wtorek i do piątku ona jeszcze była niewypita i ją tam dopijałem. Rozumiecie, taką wodę zagotowaną w plastiku przez 5 dni piłem. 5 dni, mówię, tydzień roboczy. I tak to u mnie wyglądało, więc picie wody u mnie była ogromna zmiana. Pytanie do ciebie, dla tych niecierpliwych, bo ich jest bardzo dużo, wiadomo, że polecamy jednak ten kaizen i ten danie sobie czasu, no bo jeśli przez 30, 20, 50 lat jedliśmy w jakiś sposób, no to tam mieliśmy cierpliwość, żeby kupować McDonaldy, pić kolę, jeść cukier i tak dalej, no to czemu teraz tej cierpliwości nie ma? Więc pytanie o kilka takich rzeczy, które na pewno nam coś zmienią na samym początku i my to zauważymy i nie będziemy się poddawali tak łatwo. To ja zacznę od tego nawodnienia, bo to jest, znowu mnie zainspirowałeś, Grzegorz, pięknie ci to idzie, bo ciężko mi zliczyć, jak często dochodzi do sytuacji, kiedy bardzo poważne na pierwszy rzut oka problemy rozwiązujemy poprawą nawodnienia. Na przykład ktoś ma problemy z wypróżnianiem. Ktoś ma ogólnie problemy z tym, że na przykład ma tam jakieś problemy z żołądkiem, nie czuje się komfortowo pod kątem trawiennym. Ktoś ma bóle głowy w trakcie dnia. Ktoś ma spadki energii. Ogólnie się czuje niskoenergetyczny. Nagle się okazuje, że prawidłowe nawodnienie, ale też wodą dobrą mam na myśli to, że dodajemy sobie elektrolity, najlepiej do tej wody albo chociaż samą sól, bo sól jest bardzo ważny do nawodnienia, dlatego jak trafiamy do szpitala, to dostajemy bardzo często sól fizjologiczną, a nie wodę źródlaną, prawda? Jeżeli nas trzeba nawodnić, bo sód pomaga w prawidłowym nawodnieniu, jeżeli chodzi o nawodnienie komórek. I nagle się okazuje, że ból głowy mija. Dlaczego? Bo jak mamy odwodnienie w komórkach w całym ciele, to organizm ma 2 punkty, z których zaczyna pobierać wodę w kryzysowej sytuacji. Z mózgu oraz z jelit. Dlatego ból głowy i zaparcia bardzo często się pojawiają. I nagle, kiedy damy dużą ilość wody, dodamy do tej wody elektrolitów, najlepiej albo soli, okazuje się, że ból głowy znika i znikają problemy z zaparciami. Więc kiedy w ogóle zgłasza się ktoś do mnie, kto ma problemy z zaparciami, to pierwszą rzecz, którą testujemy, bo oczywiście może to być poważniejszy powód i później nad tym pracujemy, jakieś tam duża ilość przetworzonej żywności, nieodpowiednie tłuszcze roślinne w diecie, takie jak olej słonecznikowy, ale bardzo często kwestia nawodnienia rozwiązuje tutaj problem. O niskich poziomach energii też powiedziałem, bo oczywiście jeżeli chcemy, żeby nasze komórki funkcjonowały prawidłowo, a w tych komórkach mitochondria produkują ATP, czyli energię, to również te komórki potrzebują i elektrolitów, i wody, żeby prawidłowo wszystko tam hulało. Więc naprawdę rzecz banalna, bo o wodzie się mówi tak często, że każdy przecież wie, no trzeba się nawadniać, trzeba się nawadniać, ale prawie nikt o to nie dba. No, ja dzisiaj rano nawet słyszałem od jakiejś osoby, często jadąc słucham bardzo dużo podcastów, dzisiaj chyba było ich 6 po drodze krótkich, więc już nie pamiętam, kto to powiedział, ale tam była informacja taka, że musimy czasami się zastanowić w momencie chłonięcia informacji, edukacji, rozwijania się w jakiejś kwestii i zastanowić się, okej, ty to mówisz, ja już to słyszałem, ale czy ty na pewno to robisz? Tak, zdecydowanie, bo nawet znam osoby, które mają bardzo dużą wiedzę, w sensie chłoną tą wiedzę na temat żywienia, ale mało rzeczy wprowadzają w życie. Albo czy prawidłowo to robimy, bo powiedziałeś o wodzie i mówiłeś o tym, że w szpitalu dostajemy sól fizjologiczną. No, czyli bo ja tego nie robię do dzisiaj zawsze, czasami pamiętam, czyli mając na przykład filtr w domu, wlewając sobie do szklanki wodę, ja powinienem ją posolić, wprost mówiąc najprościej? Tak, tak, ja robię dwie rzeczy, albo dodaję sobie elektrolity bez cukru, albo dodaję sobie po prostu sól kłodawską, która nie ma żelazocyjanku jako antyzbrylacza i nie ma jodanu potasu, to są takie 2 ważne składniki, których nie chcę mieć w soli. Jedyna sól to nie jest płatna reklama, sól kłodawska i to nie każda, więc trzeba przeczytać, bo sól kłodawska ma kilka opcji w markecie i trzeba znaleźć tą, która nie ma tych 2 dodatków. Wtedy dodaję sobie do soli i taka woda po prostu lepiej nas nawadnia. Bardzo często właśnie ludzie nawet mówią, że piją, ale nie mogą się pozbyć takiego uczucia suchości w jamie ustnej. Bardzo często dodanie właśnie elektrolitów czy też sodu, czyli soli, pozwala, żeby się tego pozbyć. No to jeszcze troszkę podrążę tą wodę, to może ostatnie pytanie na tym etapie odnośnie wody.
znam ludzi, ja sam do tych ludzi się zaliczam, którzy po prostu nie lubią wody, nie lubią smaku wody, mimo że mają dobry filtr i ta woda oczywiście smakuje inaczej niż ta z kranu, ale dalej ta woda nie jest ulubionym napojem, tak to powiem wprost w domu i bardzo chętnie ciągłoby ich do lodówki, może jakieś piwko, może nawet piwko zero, może jakiś sok z kartonu, słodki, zimny, super smakuje, albo woda z dodatkiem. Co oprócz tej soli możemy tam sobie dodać, żeby ona nie straciła tych wartości? Czy dodanie cytryny, pomarańczy, mięty jest dobrym rozwiązaniem? Jak najbardziej możemy kombinować. Ja mam różne na to opcje, bo też mam podopiecznych czasami, którzy gdzieś tam nie lubią samej wody. Plastry cytryny, plastry pomarańczy, możemy też dodać na przykład latem mrożone owoce jagodowe, truskawki, maliny, to też się fajnie sprawdza, mięta, to wszystko jest bardzo fajnym rozwiązaniem i pomaga tą wodę usmacznić. No mi to pomogło bardzo, właśnie pomarańcze lub cytryna, albo wszystko razem w miksie i dodatkowo jeszcze mięta, najlepiej swoja, bo tak u nas jest, że mięta z parapetu albo z ogródka, więc ta woda jest po prostu super smaczna. Wczoraj na saunie to też jest inna kwestia. Idziesz na saunę i tam często masz te butle plastikowe wielkie, które stoją na magazynach, często w słońcu. No i to raz, że nie wygląda, dwa, że ta woda smakuje fatalnie, więc ja sobie też zabieram na saunę wielką butlę wody swoją, no i tam po tej saunie nawadniam się swoją wodą, a nie taką plastikową z plastiku, jeszcze z plastikowych kubków. Ja już mogę nawiązać do cytryny, bo mi się znowu coś ciekawego przypomniało, bo cytryna w wodzie może dać nam nie tylko walor smakowy, ale też w sytuacji, kiedy mamy osoby szczególnie, które na przykład czują, że nie do końca dobrze trawią produkty pochodzenia zwierzęcego, jak mięso, jak podroby, jak ryby, czują, że tam może coś nie do końca dobrze się trawi, może im się odbija czasami, to bardzo często dochodzi do sytuacji, w których pH w żołądku jest za wysokie. pH w naszym żołądku, soków żołądkowych powinno być bardzo kwaśne. To jest ciekawe, że człowiek ma jedno z najkwaśniejszych pH w ogóle na planecie, jeżeli chodzi o soki żołądkowe. Sępy i pojedyncze zwierzęta, które często jedzą padlinę, mają niższe, człowiek ma bardzo niskie, czyli bardzo dobrze dostosowane do trawienia produktów pochodzenia zwierzęcego, ale przez to, że jemy dzisiaj tak jak jemy, przez różne leki, potrafi to pH wzrosnąć. I kiedy to pH nie jest w okolicach 1,5-2, czyli bardzo kwaśne, możemy doświadczać problemów trawiennych. I w takiej sytuacji może bardzo pomóc wypicie przed posiłkiem, powiedzmy na 20 minut wody z sokiem z cytryny, bo dzięki temu, że cytryna jest kwaśna, to pobudza błonę żołądka do tego, aby zaczęła produkować właśnie soki żołądkowe i dla wielu osób to jest fajne rozwiązanie, które pomaga lepiej trawić. Mateusz, to teraz idźmy trochę w innym kierunku i trochę cię tutaj ukuję, tak może, będę głosem tych, którzy chcieliby zadać to pytanie i aż od początku ich trochę trzęsie, mówię, to ja zadaj mu to pytanie. No bo powiedziałeś, że jesteś z tej strony barykady, napisałeś zresztą książkę 100 pytań do ketozy. No i właśnie, tam keto się kojarzy w wielu z naszych widzów no tylko z mięsem, tak? Ci, którzy nie są bardzo w temacie, to mówią, no keto, no to jest to mięso, dużo mięsa, codziennie mięso. No i jakbyś dostał takie pytanie ode mnie, no ale przecież to mięso jest właśnie, raz, że trzeba zabijać te zwierzęta i ci, którzy nie są za tym, szczególnie bym powiedział, bardzo skrajni weganie, no to oni aż atakują niektórzy tych, którzy to mięso jedzą, opowiadają, pokazują zdjęcia tych ubojni, no to jest pierwsza taka wątpliwość, która może urodzić się w głowach osób, które mówią, no jak to mięso, a druga, no to jakość tego mięsa, przecież się mówi, że antybiotyki, że przecież te zwierzęta jedzą, są sztucznie napędzane, żeby jak najszybciej je sprzedać. Co ty na to? W dużej mierze z wieloma kwestiami się zgadzam, w tym sensie, że tak jak mówiliśmy sobie o tych marketach, różnica będzie duża. Czyli faktycznie to najtańsze mięso z marketu, to i pod kątem tego, jak wygląda chów tych zwierząt, i pod kątem tego, jak ostatecznie przez to jest jakość tego mięsa, jest przeciętnej jakości. W sensie ja też jestem pod tym kątem z weganami, żeby iść w kierunku naturalnego chowu zwierząt. Dlatego ja na przykład staram się stosować przede wszystkim wołowinę grass-fed. Mam taką swoją ulubioną hodowlę, która przez cały rok te krówki trzyma w naturalnych warunkach. Dopóki jest ciepło, one sobie żyją spokojnie na zewnątrz. Dosyć długo żyją jak na też krowy i są w humanitarnych warunkach i jakby żyją i są zabijane. I też, kiedy widzę te filmy z ubojni, też mi się to nie uśmiecha. Nie? Więc jak najbardziej chciałbym, żebyśmy dążyli do tego, żeby w humanitarny sposób te zwierzęta były hodowane i w humanitarny sposób też były zabijane, a nie żeby to wyglądało tak jak teraz, szczególnie hodowle kurczaków, które naprawdę wyglądają tragicznie. Więc pełna zgoda w tym kontekście. Nie zmienia to jednak faktu, że produkty pochodzenia zwierzęcego zawierają składniki odżywcze, których nie znajdziemy nigdzie indziej.
Bardzo prostym argumentem za tym, że dieta wegańska nie jest dietą optymalną dla człowieka, jest to, że w produktach pochodzenia roślinnego nie ma witaminy B12. A witamina B12 jest niezbędna dla naszego funkcjonowania. Zresztą sama nazwa witamina właśnie chodzi o to, że to są substancje niezbędne dla zdrowia człowieka. I witamina B12 chyba jest najważniejszą z witamin z grupy B, bo jest bardzo ważna dla naszego układu nerwowego, dla kwestii też układu sercowo-naczyniowego, dla pracy naszego mózgu. I bez niej naprawdę dzieją się bardzo złe rzeczy. Mogę tylko wspomnieć, że są badania, które wiążą występowanie depresji, nerwicy lękowej z dużymi niedoborami witaminy B12. Są normalnie badania i na nastolatkach, i na osobach dorosłych, które wykazują, że niedobór tej witaminy może bardzo mocno wpływać na rozwój depresji lub zaburzeń lękowych. I są badania, w których podawano leki na depresję osobom, które miały depresję wraz z placebo albo wraz z witaminą B12. I te podawane z witaminą B12 uzyskiwały 2 razy lepsze rezultaty. Więc tutaj nie ma jakby dyskusji, że to działa, że to nie działa. Osoby, które są na dietach wegańskich, muszą suplementować koniecznie witaminę B12. Ale mamy też inne substancje w produktach pochodzenia zwierzęcego, takie jak kreatyna, jak karnityna, jak karnozyna, jak tauryna, których nie znajdziemy w produktach pochodzenia roślinnego i które też są ważne i dla naszego zdrowia metabolicznego, i dla zdrowia naszego mózgu. Więc jakby ja rozumiem te argumenty i się z nimi zgadzam, co nie zmienia faktu, że fakty są jakie są, czyli potrzebujemy tych produktów pochodzenia zwierzęcego lub dosyć zaawansowanej suplementacji, żeby je zastąpić. No i teraz jakie jest rozwiązanie? No rozwiązaniem moim zdaniem jest wybieranie najlepszej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, na jakie możemy sobie pozwolić w naszej sytuacji. I teraz, jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na nic lepszego niż najtańsze mięso z marketu, to uważam, że to i tak będzie lepszy wybór niż pszenna bułka. No wciąż ta pszenna bułka z pszenicą, która randapem była psikana, tak, to nie jest dobry wybór i tam ma skład pewnie dłuższy niż cała lista, pewnie kartka A4, więc wciąż uważam, że to mięso będzie lepsze. Ale jeżeli możemy, ja wybieram jajka od kur, które żyją sobie, po prostu wiejskie jajka, mam dostęp do wiejskich jajek. Jeżeli chodzi o drób, teraz kupuję drób z ekologicznej hodowli też, gdzie te kury żyją sobie w takich dosyć dobrych, powiedzmy, starych warunkach i tak jest to droższe mięso, ale ja osobiście jestem gotów jakby za to płacić, prawda? Bo dla mnie nie wydaję pieniędzy na alkohol, bo go nie piję, nie wydaję na papierosy, nie wydaję na dyskoteki, bo nie za bardzo wychodzę. Teraz się zajmuję głównie moją córeczką, więc naprawdę nie wydaję pieniędzy na słodycze, na mnóstwo rzeczy, na które ludzie wydają pieniądze, więc poświęcam je na najwyższej jakości jedzenie. Wspomniałeś, Mateusz, przed chwilą o osobach, które są weganami i że one nie dostarczają, jedząc to, co jedzą, swojemu organizmowi tych witamin, które są w mięsie, więc one muszą się suplementować. No to temat suplementacji myślę, że jest naturalnym tematem, który powinniśmy teraz poruszyć i znowu myślę, można powiedzieć, że to jest ogromna moda, ogromny rynek, biznes dla osób, które faktycznie są właścicielami firm, to wiemy, koncerny plus małe firmy, których w Polsce też ostatnio bardzo dużo powstało. No i znowu nam się w głowie robi mętlik. Chcielibyśmy, bo słyszymy w filmach, że warto, widzimy na wynikach badań, że na przykład nie mamy witaminy D3 w organizmie tyle, ile powinniśmy, no i kupowanie czy jedzenie witaminy jakiejś słabej jakości nic nam nie zmienia, więc nagle potrzebujemy sobie kupić jakąś lepszej jakości. No i dalej, kolejne suplementy. No i teraz rodzi się milion pytań. To zadam pytanie tak, które pytanie w kwestii suplementów jest najbardziej potrzebne tutaj? Nie najpopularniejsze, tylko najbardziej potrzebne, żeby ono tutaj padło na początku. Co jest najważniejsze w tym temacie? Ja nie oglądam telewizji, ale kiedy jadę w odwiedziny do moich rodziców, to tam telewizja leci. I zawsze widzę coraz bardziej rosnący poziom reklam, które reklamują leki i suplementy. I teraz podzieliłbym w ogóle, czyli pierwsze pytanie było, czy ja faktycznie tych suplementów potrzebuję, a chodzi o to, że zauważyłem, że można podzielić suplementy na 2 grupy, czyli mamy takie suplementy na przykład witaminowe, czyli które mają coś uzupełnić, witaminę D3 czy witaminę B12, których faktycznie możemy mieć niedobór, ale mamy też suplementy, które próbują pomóc nam w problemie zdrowotnym, którego nie powinniśmy mieć. Czyli na przykład masz zgagę, weź ten suplement. Masz zaparcia, weź ten suplement. Czyli suplementy, które mają rozwiązać problem, który nie wynika z braku suplementów, tylko wynika z tego, że tam coś jest bardziej nie tak z naszym zdrowiem, z żywieniem, etc. Są osoby, są suplementy, są substancje, które moim zdaniem być może warto przyjmować nawet cały czas. Ja mam taką małą grupę suplementów, które przyjmuję na stałe. Jest to magnez, są to kwasy tłuszczowe omega-3 i jest to witamina D3. To są takie moje top 3 suplementy, które ja stosuję u siebie na stałe i zwykle, kiedy z kimś współpracuję, to też praktycznie na stałe, poza okresem letnim, może witaminę D3, chociaż też dzisiaj jest tak, że kto tam cały dzień siedzi na słońcu,
Więc to jest taka trójka, którą zwykle suplementuję z tego względu na przykład, że magnez ma tak dużo właściwości naszego zdrowia, bierze udział w ponad 300 reakcjach w naszym organizmie, wpływa na nasz metabolizm, może wpłynąć na naszą długowieczność, poprawić pracę gospodarki cukrowej, poprawić funkcjonowanie mózgu, a z drugiej strony konsekwencją przedawkowania jest ewentualnie biegunka, przez to ja wolę w swojej sytuacji mieć go za dużo niż za mało i czerpać z tego korzyści, szczególnie, że na przykład dzisiaj stres, stany zapalne w organizmie, to wszystko będzie powodowało wyczerpanie tego magnezu, bo on jest zużywany na bieżąco. Więc pierwsze pytanie takie, czy my tego potrzebujemy? Nie? Bo nie jest niczym fajnym pójść w jakiś modny suplement, który ma nam pomóc na zaparcia, kiedy te zaparcia wynikają z czegoś innego. Kiedy już sobie odpowiemy na to pytanie, czy tego suplementu potrzebujemy i na przykład wyjdzie nam, że faktycznie przeanalizowałem, mogę mieć niedobory witaminy B12 albo magnezu, zrobiłem jeszcze badania krwi, chociaż dodam, że niestety badania krwi na przykład na magnez, potas nie zawsze oddają nam odpowiedź z tego względu, że podają poziom magnezu we krwi, a nie w komórce. A nam chodzi o poziom magnezu w krwi w komórce. I nie zawsze ten poziom magnezu, który jest widoczny we krwi, odpowiada temu w komórce, więc to nie jest ostateczna odpowiedź. Ja dlatego wolę bazować w tym akurat przypadku na objawach, czyli analiza tego, jakie mogą być objawy niedoboru magnezu. Jeżeli nam wychodzą, włączamy na przykład suplementację na miesiąc i sprawdzamy, czy widzimy różnicę. Jak widzimy, no to fajnie, to był ten główny problem. Więc później, kiedy już sobie uświadomimy, że potrzebujemy, no to warto zacząć analizować składy oraz firmy, które produkują suplementy. I dla mnie takim wyznacznikiem tego, czy wybrać dany suplement z danej firmy jest po pierwsze to, czy ta firma jest odpowiednio duża, bo tym dużym firmom zwykle nie opłaca się nie dopilnować jakości suplementów, lub czy firma samodzielnie publikuje badania odnośnie jakości tych suplementów. Bo powiem Ci, jak to wygląda od kuchni w tym wszystkim. W Polsce regulacja rynku suplementów jest bardzo słaba, to znaczy jej za bardzo nie ma. Jeżeli ty byś chciał dzisiaj wypuścić swój suplement, to wystarczy, że stworzysz etykietę, która będzie zgodna z prawem, wyślesz ją do GIS-u, zgłosisz ją do GIS-u i już możesz sprzedawać swój suplement. Czyli suplementy agenta mogą być? Mogą być. Od dzisiaj. Jak tylko wysłałeś etykietę do GIS-u, to już mogą być suplementy. No i teraz powiedzmy, że sprzedajesz magnez, ale nie ma magnezu w tych suplementach. Czy ktoś to sprawdzi? No jest szansa, że za jakieś 2 lata być może GIS albo jakaś niezależna instytucja sprawdzi to, ale przez 2 lata możesz spokojnie, nawet jak nie chcesz, bo w twoim przypadku przed marka osobista sprawia, że ty nie sprzedasz bubla, bo tobie się to nie opłaca. Ale możesz założyć firmę Krzak, która w ogóle nie będzie podpisana jako Grzegorz, tylko będzie podpisana jako tam super suplementy spółka ZOO, nie wiadomo kto jest tam w zarządzie, jakiś słup i może sprzedawać mąkę zamiast magnezu. Kiedyś taki film był, tak? W kinach chyba nawet, gdzie mówiono, że cukier puder można sprzedawać i ludzie to kupią. Tak to działa, więc... Przykre to było, dlatego o to pytam, żeby faktycznie nie wydawać swoich pieniędzy, to raz, a dwa, nie narażać swojego życia, no bo nic się nie stanie, jeśli faktycznie tam będzie cukier puder, ale gorzej, jeśli tam będzie coś, no co zamiast nam poprawić zdrowie, pogorszy go. I najgorsze jest to, że to podałem przykład, w którym ktoś, kto chce to zrobić, ma złe intencje, ale nawet nie musi mieć producent polski złych intencji, ponieważ osoba, która jakaś fabryka czy firma, laboratorium, które tworzy mu te suplementy, ściąga skądś odczynniki do tego, prawda? Powiedzmy z Azji, z Indonezji, z różnych krajów, gdzie jest to najtańsze. Jeżeli producent, czyli ty na przykład, nie przebadałbyś ich, zaufałbyś firmie, która to produkowała i zaufałbyś dostawcy z zagranicy i na bazie zaufania byś ten suplement wypuścił, będąc samodzielnie przekonany, że on jest super, to nie wiesz jednak, bo nikt tego wcześniej nie przebadał. Dlatego ważne jest moim zdaniem, ja na to zawsze zwracam uwagę, czy ta firma publikuje na swoich stronach badania na temat, czy sama badała te suplementy po prostu. Czy tam oni sprawdzili, co jest w składzie dokładnie. Bo oni mogą mieć jak najlepsze intencje, ale na poprzednim etapie nikt tego nie bada. Czyli załóżmy, że z Chin przychodzi do nas cytrynian magnezu czy cytrynian potasu i tam jest napisane, że to jest taki produkt, że jest czysty i że tam jest taka i taka ilość magnezu. Jak wyślemy to do badań, to się może okazać, że tam jest zupełnie co innego, zupełnie inne dawki, więc nawet może dojść do sytuacji, gdzie na przykład przedawkowanie magnezu, powiedziałem, że nie jest praktycznie niebezpieczne, ale już przedawkowanie potasu, który też jest dla nas bardzo dobry w odpowiedniej ilości, jest bardzo niebezpieczne, może dojść do problemów z sercem. Są w Ameryce znane takie historie, gdzie w przypadku witaminy D3 były sytuacje, że przez przypadek producent miał znowu jak najlepsze chęci, ale na którymś etapie doszło do załadowania do kapsułek tam bodajże 200-krotności tego, co powinno być i już się zrobiła z tego dawka toksyczna. Więc dosyć ważne jest to, żeby na tym ostatnim etapie były badania, bo chodzi o to, że każdy na każdym etapie może mieć nawet najlepsze intencje, ale gdzieś może dojść do błędu. Może dojść do błędu przy oszacowaniu ilości, która ma być wpchana do kapsułki
i w ten sposób. Po drugie, jako że to idzie z różnych krajów, co do których wiemy, że tam bywa bardzo różnie, to nie ma żadnej gwarancji, że tam nie ma metali ciężkich, że tam nie ma mykotoksyn, że tam nie ma innych zabrudzeń, takich różnych bakterii, tego typu problemów, więc znowu warto to przebadać. I dlatego my na przykład, ja badam każdy nasz suplement i każdy, jeżeli zmienia się u dostawcy czynnik, który on używa, to znowu to badamy, bo po prostu dla własnego bezpieczeństwa, dla własnego spokoju, żeby wiedzieć, co tam jest i żeby samemu mieć pewność, że to, co biorę, bo przyjmuję jakby zawsze te suplementy, które sami tworzymy, że jest to czyste. Więc dla mnie takim wyznacznikiem jest to, żeby te firmy faktycznie regularnie badały po prostu to, a nie bazowały na zaufanie do kogoś w Chinach, w Indonezji czy na Tajwanie. Jeśli jesteśmy przy temacie suplementów, to wpadł mi taki temat, o który już kiedyś pytałem, Fila Koniecznego, i to jest temat długowieczności. No, temat dzisiaj, który się pojawia, że mamy świadomość, że mamy jedno życie, ale jeśli je dobrze przeżyjemy, to jedno wystarczy, jak mówi Fryderyk Karzełek. I to jest świetne hasło, które warto nie tylko mówić, ale też wprowadzić do życia. No więc wprowadzając je do życia, zastanawiamy się, jak inwestować swoje nadwyżki, żebyśmy po prostu coraz szybciej mogli mniej pracować, żebyśmy z tego życia mogli korzystać. No ale nie chcemy przecież być później coraz bardziej chorzy, tylko coraz bardziej zdrowi, albo chociaż to zdrowie utrzymać jak najdłużej. No i pytanie w związku z tym, jakie są firmy, jak je szukać, czy ty w ogóle się tym interesujesz, no bo jesteś młodym chłopakiem, ale myślę, że z twoją świadomością już te myśli się pojawiają. Czyli kwestia suplementów wydłużających życie, tak to można nazwać dzisiaj? Tak, albo wydłużających życie, albo spowalniających starzenie, przez co efekt możemy osiągnąć bardzo dobry, albo nawet jeżeli nam nie wydłuży to lat życia, to starość będzie w dużo lepszych warunkach. W dużo lepszej kondycji, tak? O to chodzi, dokładnie. Jednym z takich suplementów, który jest niedoceniany, jest kolagen. Kolagen stanowi około 30% białka w naszym ciele, czyli naprawdę sporo. Buduje wszystkie struktury, jest takim lepiwem, który spaja wszystko w całość. Jest też bardzo ważny dla zdrowia naszej skóry. I kolagen jest zużywany na bieżąco, szczególnie po 35 roku życia jego naturalna produkcja nieco spada, jego czynniki uszkadzające go się napędzają, między innymi związane jest to na przykład ze stanami zapalnymi w organizmie, jego rozkład napędza, z czasem produkcja spada, więc moim zdaniem warto albo spożywać więcej kolagenowych produktów, takich jak galarety tradycyjne w kuchni, wywary na kościach, golonka, czyli tam, gdzie mamy skóry, ścięgna, wszystko to jest bogate w kolagen, albo suplementacja kolagenu też jest fajnym rozwiązaniem, który właśnie może stricte spowolnić starzenie skóry, ale też pomóc nam w przypadku naczyń krwionośnych czy jelit, bo tam też kolagen jest bardzo ważny jeżeli chodzi o te błony. To jest super sprawa i tu bym się odniósł do jednej kwestii, bo często można się spotkać z tym, że lekarze mówią, że kolagen nie działa, dlatego że nie przechodzi przez błonę jelit, więc nie jest bezpośrednio wbudowywany w tkanki. I to jest prawda, uwaga, ale to nie znaczy, że kolagen nie działa. Ponieważ faktycznie jest tak, że kolagen jest rozkładany przez reakcje enzymatyczne pojedyncze aminokwasy, natomiast później te aminokwasy dostają się do naszego organizmu i z nich organizm robi kolagen, tam gdzie jest potrzebny. Więc kolagen nie działa dlatego, że jakoś magicznie przechodzi, omija układ pokarmowy, omija barierę jelitową i dostaje się jako cała cząsteczka, tylko dlatego, że dostarczamy niezbędne aminokwasy, których na przykład próżno szukać, ciężko znaleźć w innych produktach, takie jak glicyna czy chociażby prolina. Ciężko te aminokwasy dostarczyć z innej żywności. Dlatego spożywanie kolagenu, suplementacja kolagenu może być super. Kolejnym taką cząsteczką, która jest popularna w kontekście młodości, coraz bardziej popularna jest tauryna. Tauryna znajduje się znowu głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Więc ogólnie jest tak, że takiej dobrej jakości stek czy dobrej jakości tatar zawiera naprawdę sporo składników odżywczych, które mogą przyczyniać się do naszej długowieczności. Świetna sprawa. Magnez, o którym wspominałem wcześniej, w związku z tym, że bierze udział w 300 reakcjach ponad naszym organizmie, w tym wpływa na nasze zdrowie metaboliczne, jest bardzo ważny, bo jedną z rzeczy, które najmocniej przyczyniają się do naszego starzenia i pod kątem wyglądu, ale też pod kątem właśnie uszkodzeń komórek, pod kątem tego, że też ta starość będzie w gorszej jakości, są zaburzenia gospodarki cukrowej. Czyli jeżeli mamy insulinoporność, cukrzycę, ale nie muszą być zdiagnozowane choroby, po prostu możemy mieć po posiłkach z węglowodanami spadki energii, senność, to w takich sytuacjach niestety dzieje się w naszym organizmie dużo rzeczy, które przyczyniają się do przyspieszonego starzenia i zwiększają szanse szybszej śmierci na różnego rodzaju choroby. Na przykład cukrzyca typu 2 jest powiązana z praktycznie każdą inną powszechną dzisiaj chorobą. Tak? Osoby z cukrzycą typu 2 mają więcej chorób serca, mają więcej chorób mózgu, takich jak demencja, jak Alzheimer i tym podobne rzeczy. Dlatego zapobieganie zaburzeniom gospodarki cukrowej jest to jedną z kluczowych naszych działań.
i magnez może nam w tym pomagać, ale też inne substancje takie jak chociażby berberyna, czy nawet lek, który jest badany w tym kontekście, czyli metformina również ma takie badania pod kątem długowieczności. Przy temacie suplementów, które wydłużają życie, czy oddalają starość, tak to mogę powiedzieć. Nie w kontekście takim, że to jest dzisiaj modne, że wszyscy chcą wrzucać ładne zdjęcia, że pięknie wyglądać na tych zdjęciach w social media, bo nie o tym myślę. Myślę właśnie o tym, że jeśli ktoś myśli, że żeby właśnie budować majątek, no to później chce z niego korzystać. A chcemy z niego korzystać, no to chcemy podróżować, chcemy uprawiać sporty, chcemy właśnie długo być sprawni. No i dlaczego o tym nie rozmawiać? I uważam, że to jest właśnie ważny temat w tej kwestii, a jeśli my chcemy w wieku 80, może 90, może 100 lat, kto to wie? Dzisiaj w 2023 roku o tym rozmawiamy, ktoś się może śmiać. A młody, przecież dzisiaj tyle ludzi umiera w wieku 50-60 lat. Zgadza się. Tylko pytanie, co tam było? Jaka ta była przyczyna śmierci? Gdybyśmy sprawdzili faktycznie te statystyki, no to myślę, że wiele rzeczy by tam wyszło, więc dzisiaj musimy o tym rozmawiać. Jeśli my dzisiaj jesteśmy w wieku takim, jak jesteśmy, no to za lat 50-60, no wtedy będzie za późno, żeby o tym rozmawiać. Myślę, że dzisiaj jest jeszcze czas dla nas, dla was i dla każdego, kto czuje się młody, kto przede wszystkim chce coś zrobić. No to drugie pytanie, łączące się trochę z tym, często je dostaję. Kuszu, zapytaj. No to pytam. Co jedzą milionerzy? Często to jest takie, że nam się wydaje, że my idziemy do Żabki, my idziemy do marketu, my idziemy nawet na targ, my kupujemy właśnie te jajka za złoty czy 2 za sztukę, no to nam się wydaje, że my jesteśmy tacy normalni, zwykli, że ci, którzy mają, $1 milion tygodniowo zarabiają, no to oni jedzą właśnie jakieś, oni są nad ludźmi i oni jedzą jakieś takie kosmiczne jedzenie i my nie mamy do niego dostępu. Czy faktycznie tak jest? Czy masz taką wiedzę? Czy tam jest jakaś prostota, której my nie doceniamy, bo się przyzwyczailiśmy właśnie do tego przetworzonego jedzenia? Absolutnie tak nie jest. Znaczy żywność, którą jedzą ludzie, którym zależy na długowieczności, mają nieograniczone fundusze, jest praktycznie dostępna dla każdego, bo nie ma lepszych produktów dla naszego zdrowia niż jajka od kur, które sobie chodziły po trawce, czy mięso i podroby od krów, które chodziły też sobie po trawce i jadły tą trawę. To są produkty najwyższej możliwej jakości, o największej ilości substancji odżywczych, czyli taką gęstość odżywczą mają największą możliwość, mają niską ilość substancji antyodżywczych, które zaburzają wchłanianie składników odżywczych, czy mogą powodować problemy z układem pokarmowym, więc to jest żywność tak naprawdę dostępna dla nas. Oczywiście są chociażby droższe produkty, takie jak kawior, jak ostrygi, które też mają bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie, które są bardzo cennym składnikiem, które może trochę ciężej włączyć do regularnej diety, bo są mniej dostępne w Polsce i gdzieś ta cena ich jest wyższa, ale zdecydowana większość rzeczy jest po prostu dostępna dla każdego z nas. Jest trochę droższa niż żywność w markecie, ale to, o czym rozmawialiśmy przed rozmową, że jak ludzie przestają wydawać pieniądze na alkohol, papierosy, słodycze i imprezy, to naprawdę nagle się znajdują i McDonalda, to naprawdę nagle się znajdują finanse na zdrową żywność. No myślę, że trochę zainspirowałeś i myślę, że możemy dzisiaj, bo tematów bardzo dużo poruszyliśmy, ale myślę, że wielu jeszcze nie poruszyliśmy, także może jeśli w komentarzach będzie pozytywny komentarz, pozytywna opinia w tym temacie, to jeszcze kiedyś Mateusza zaprosimy, dajcie znać, czy te tematy są dla was interesujące, czy inwestycja w zdrowie w tym temacie, w tej kwestii, w tym kontekście jest dla was ciekawa i czy Mateusz ciekawie mówi. Dla mnie bardzo fajnie, więc dajcie znać, jak wam się podobało. No i Mateusz, jeszcze pytanie, gdzie cię możemy znaleźć? Ja serdecznie zaproszę każdego, komu się podobało i chciałby więcej. Kanał na YouTubie Mateusz Ostręga, żadna trudna nazwa. Jest tam ponad 200, czy może już ponad 300 materiałów edukacyjnych za darmo. Można się doedukować, można poznać perspektywę na zdrowie. Wiem, że wielu osobom naprawdę te materiały już pomogły odmienić swoje życie, zdrowie, także mnie to bardzo cieszy i tam każdy znajdzie coś dla siebie. YouTube to jest jedno miejsce, gdzie jeszcze? Prowadzimy stronę Ketocentrum, więc tam jest blog i dodatkowe materiały, z którymi się można zapoznać. Tam też jest sklep, na którym można znaleźć jadłospisy, książki, suplementy, więc jak najbardziej tam też można wpaść. Okej, zapraszamy również tam. Wiem, że Mateusz przygotował dla was jakąś niespodziankę, jakiś kod rabatowy, coś takiego jest? Pewnie, na hasło Grzegorz 5. Każdy dostaje 5% rabatu na swoje zakupy i przy zakupie za 199 zł darmową wysyłkę, za którą ja zapłacę, więc zachęcam do dawania do koszyka. Mamy tam m.in. chociażby kolagen wołowy bardzo wysokiej jakości, czy magnez, o którym dzisiaj dużo mówiliśmy, ale też książki, z których można się dowiedzieć więcej o niskowęglowodanowym stylu życia, także zachęcam. Super. Dziękujemy zatem, Mateusz, za bardzo, bardzo dużo twojej wiedzy, doświadczenia i tym
Z czym się podzieliłeś? A z częścią się Mateusz nie podzielił tutaj, bo nagraliśmy jeszcze krótki materiał dla patronów i dodatkowo rozmawialiśmy prawie 40 minut za kulisami, więc dziękuję Mateusz za całą tą wiedzę. Dzięki wielkie za zaproszenie, było bardzo miło. Myślę, że możemy zakończyć tak. Wszystkiego zdrowego. Jak najbardziej. Życzymy zdrowia. Tak, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.